Zajmiemy się pieśnią Stanisława Moniuszki „Dziad i baba”. To jest pieśń z cyklu tych pieśni, które są bardziej ludycznie napisane przez Moniuszkę, tak bardziej dla szerszej publiczności. Autorem tekstu jest Józef Ignacy Kraszewski. Jest to historia bardzo epicka. Historia, która w sposób przystępny opowiada o dość głębokim zjawisku życia i śmierci, życia w szczęściu pary starszych ludzi, którzy przeżyli ze sobą całe życie, no i niestety ich życie zmierza ku końcowi. I co z tego wynika, jakie perturbacje tych starszych państwo spotkały i jak oni sobie z tym fantem poradzili. Tak jak mówiłem, jest to pieśń epicka, pieśń, która zakłada udział 4 różnych postaci. Na początku mamy do czynienia z narratorem, potem w to włączają się role dziada i baby, które musimy oczywiście zróżnicować w związku z tym. I na końcu pojawia nam się postać śmierci, którą z kolei musimy jeszcze inaczej przedstawić. Narrator jest oczywiście postacią, która pojawia się cały czas, przewija się przez całą pieśń. Zaczyna się od narratora, zaczyna się bez wstępu. I teraz na samym początku już mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie kompozytor chciał, aby pierwsze 2 takty zostały zaśpiewane dużo wolniej niż takt 3 i 4. Ja przeczytam na razie tylko ten tekst tych 4 taktów. To jest: był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje. Kompozytor również chce, żebyśmy oddzielili bardzo wyraźnie dziada od baby, żebyśmy przedstawili te postacie od razu na samym początku. I ja mniej więcej zaprezentuję, jak ja sobie to wyobrażam. Był sobie dziad i baba. I teraz kompozytor chce, żeby było wszystko bardzo szybko, tak? Bardzo starzy oboje. Oczywiście musimy uważać, żeby nie podkreślić wyrazu oboje, prawda? I to jeszcze na pierwszą sylabę, która w języku polskim nie jest akcentowana, bo wyjdzie nam to bardzo z czeska będzie to brzmiało. Przechodzimy dalej. Mamy do czynienia cały czas z ekspozycją. Ona kaszląca słaba, on skurczony we dwoje. Mamy tutaj modulację troszeczkę tej melodii, natomiast forma, czyli 2 pierwsze takty wolniej, potem szybciej, pozostaje jakby taka sama. I tutaj mamy w ten sposób. Ona kaszląca słaba, on skurczony we dwoje. Ja tutaj się skupiam w tych 2 wersach na tym, co jest dla mnie najbardziej barwne, czyli baba, która kaszle. To słowo kaszle jest dla mnie interesujące i słowo słaba, prawda? Czyli określenie jakby 2 takich cech osoby prawdopodobnie schorowanej, gdzieś właśnie niemłodej. Natomiast dziad jest, jak to już miałem okazję przytoczyć muzycznie, on skurczony we dwoje, prawda? Czyli nie są to zdrowi ludzie. Przechodzimy dalej. Teraz wydaje mi się, że 2 powtórzenia tej całej formy, właśnie 2 wolnych taktów, 2 szybkich, już gdzieś nam się to wyczerpało. Zaczynamy opowiadać o miejscu, w którym oni żyją. Mieli chatkę maleńką, tak starą jak oni. Jedno miała okienko i jeden był wchód do niej. Ja tutaj już troszeczkę przechodzę do takiego malowania, bez jakiejś stanowczej zmiany tempa. Mieli chatkę maleńką, tak starą jak oni. Natomiast teraz wracamy znowu do tej pierwszej frazy, do pierwszej melodii, jaką rozpoczęła się ta piosenka. Staram się powtórzyć, jakby zrobić kodę, powtórzyć to tempo z pierwszych 4 taktów. Jedno miała okienko i jeden był wchód do niej. Czyli śpiewam 2 takty wolniej, 2 takty szybciej. Przechodzimy do opisu życia ich, jak im się żyje. Żyli bardzo szczęśliwie, spokojnie jak w niebie. Czemu? Ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie. Taka prawda dość życiowa, definicja szczęścia również, czyli szczęście polegające na tym, że 2 ludzi przeżyło ze sobą całe życie i są z tego powodu szczęśliwi, że do siebie właśnie przywykli. No nic nie zapowiada żadnej tragedii, raczej wszystko ma charakter sielankowy. Kończy się również takim dość zabawnym trylem. Ja tutaj policzyłem wcześniej sobie, kompozytor pokazał nam, rozpisał nam tryl, który sobie wyobraża, że powinien tutaj się znaleźć, bo przywykli do siebie, na wyrazie się, na sylabie siebie, w wyrazie siebie.
16 malutkich nutek, które możecie Państwo wykonywać, możecie Państwo ten tryl wykonać sobie inaczej. Na pewno nie chodzi tutaj o tryl w znaczeniu ozdobnik, w znaczeniu barokowym. Chodzi tutaj raczej o pewien żartobliwy rodzaj wyrazu. Ja spróbuję może tę frazę, czemu ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie, to jest tutaj. Czemu ja się nie dziwię? Też ważne, prawda, żeby dać widzowi, pomóc widzowi w zrozumieniu tej treści. Czemu ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie. Można to tak zrobić, można to zrobić inaczej. Można te 16 nutek sobie rzeczywiście wyśpiewać i zrobić to tak, jak kompozytor sobie wedle nut, które tutaj mamy, sobie życzył. Przechodzimy do części Pocopiulento. To jest część pogłębiająca jakby wiadomości nasze dotyczące pary tych rzekomo szczęśliwych ludzi. No, dowiadujemy się w tej części, że tylko smutno im było, że umierać musieli. Nam wszystkim jest z tego powodu smutno, że się kiedyś mogiłą długie życie rozdzieli. To jest pierwsze powtórzenie fragmentu, który w obu przypadkach ma taką samą melodię. I modlili się szczerze, tu mamy już do czynienia z pewnym zabarwieniem, prawda? Tak jak w pierwszym momencie mówiliśmy o pewnym smutku tej pary, tak w tym drugim fragmencie, no już mamy jakąś żarliwość, prawda? Modlili się szczerze, aby Bożym rozkazem, kiedy śmierć ich zabierze, to już jest dramatyczna sprawa, prawda? Śmierć zabierze, brała oboje razem. Dowiadujemy się, co jest marzeniem tej pary kochających się ludzi, mianowicie, żeby tak jak żyli razem, tak samo, żeby razem umarli. Ja staram się pierwsze powtórzenie śpiewać bardzo delikatnie. Tylko smutno im było, że umierać musieli, że się kiedyś mogiłą długie życie rozdzieli. Na takie motto, natomiast za drugim powtórzeniem już angażuje się w to emocjonalnie, w tę szczerą modlitwę, no i w ten dramatyzm śmierci, która zabiera, prawda? I modlili się szczerze, aby Bożym rozkazem, kiedy śmierć ich zabierze, brała oboje razem. No i cóż, pojawia się nagle konkluzja, czyli ta sielonkowa sytuacja, która przeszła potem w sytuację taką troszeczkę sentymentalną, jakiegoś marzenia, prawda, takiego smutnego marzenia, nagle okazuje się, że konkluzją jest jednak pewne zdziwienie ze strony dziada i baby, mianowicie razem to być nie może. Ktoś choć chwilą w przód skona. Nie wiemy, czy mówi to narrator, czy mówią to ci dziadkowie razem, czy mówi to jedno z nich, nie wiem. W każdym razie konkluzja jest taka, że pojawia się pewna wątpliwość, czy to aby na pewno jest możliwe, żeby razem w jednym momencie odejść. Rzeczywiście, byle nie Ty, nie Boże, czyli następne słowa, które mam do śpiewania właśnie w takcie piano dolente, mogą być, to są słowa wypowiedziane przez babę i te słowa mogą rzeczywiście mieć coś z takiego rzewnego zaśpiewu, prawda, z jakiejś takiej historii, czyli mniej więcej Byle nie Ty, nie Boże. I zaraz tutaj mamy zmianę na postać dziada, który śpiewa na stronie, który jest delikatny, nie chce, żeby baba słyszała jego wątpliwości. Byle tylko nie ona. Gdzieś na stronie to mówi. No i tutaj zaczynają się troszeczkę schody w tej całej naszej historii. Tempo 1, quasi parlando, pisze kompozytor, co nam sugeruje, że wracamy do jakiegoś szybszego tempa, w którym nagle oni zaczynają się przekomarzać między sobą. Czyli wprzód umrę, woła baba, jestem starsza od ciebie, co chwila bardziej słaba, zapłaczesz na pogrzebie i teraz dziad, musimy sobie wyobrazić troszeczkę inną postać niż baba, prawda? Ja wprzódy, moja miła, forte, pisze kompozytor, ja kaszlę bez ustanku i zimna mnie mogiła przykryje lada ranku. Zaczynają się przekomarzać, prawda, kto z nich ma być tą pierwszą osobą, czyli kto ma być tą osobą, która jakby będzie w gorszej sytuacji zejścia wcześniejszego. Ale
przy tej okazji pojawia się inny problem, mianowicie taki, że ta osoba, która chce wcześniej umrzeć, życzy tej osobie, która pozostanie dłużej, żeby ona z powodu tego odejścia swojego ukochanego wcześniej cierpiała. Więc mamy to troszeczkę zgrzyt w tej całej sielance, w tym całym związku. Mamy zgrzyt i to rzeczywiście ten zgrzyt doprowadza w systemie drugim, na stronie 5 tej pieśni, mnie wprzódy, mnie kochanie, mnie mówię, dość już tego, aż do takiego stwierdzenia, dość już tego, prawda? Dla ciebie płacz zostanie, a tobie nic. Dlaczego? Czyli do sytuacji, w której już nie życzymy sobie nawzajem tak bardzo dobrze, tylko dochodzi do regularnej kłótni między tą parą tak kochających się wcześniej ludzi. Mnie wprzódy, mnie kochanie, mnie mówię, dość już tego, dla ciebie płacz zostanie, a tobie nic, dlaczego? Czyli pewnego poczucia niesprawiedliwości, pewnej sprzeczki, kłótni. Mamy wyraźnie napisaną cezurę przez kompozytora w trzecim systemie na stronie 5, più lento e cantando. Pisze kompozytor, sugeruje, że oczywiście mamy do czynienia z pewnym komentarzem narratora, który, jak to w takich sytuacjach często bywa w takich opowieściach, mówi i dalej, jak zaczęli się kłócić, tak się z miejsca porwali, chatkę chcieli porzucić. Pokłócili się w zasadzie na śmierć i życie. Chcieli od siebie odejść. Po tym całym spędzonym wspólnie życiu w tej malutkiej chatce z jednym okienkiem i jednym wejściem do tej chatki. Czyli to jest komentarz, prawda? Ten komentarz Tak dalej i dalej, jak zaczęli się kłócić, tak się z miejsca porwali, chatkę chcieli porzucić. Na końcu tej frazy możemy zasugerować, jak oni się na siebie obrazili, prawda? Jaka wielka to była obraza. I pewnie doszłoby do tego rozstania, gdyby nie fakt, że pojawiła się nowa osoba. Na stronie 6 pojawia się zupełnie nowa muzyka, nowy klimat. Z początku jest to narrator, który opowiada nam o tym, co się dzieje. I mamy tutaj pianissimo napisane przez kompozytora, misterioso, pianissimo misterioso. No wiadomo, że już na coś się zanosi, prawda? Pierwsze słowa to są aż do drzwi, puk powoli. Tu możemy poprosić kolegę pianistę, żeby pomógł nam w wydobyciu tego dźwiękonaśladowczego wyrazu puk, prawda? Czyli możemy zasugerować, że Aż do drzwi, puk powoli. i na przykład w ten sposób, tak żebyśmy mogli troszeczkę zabarwić tę historię właśnie jakimś odgłosem, który tam gdzieś się pojawia. No i odpowiedź obojga tych starców, kto tam, które również ma taki charakter dramatyczny, czyli zaskoczenia, ale zaraz jest con prima, jest diminuendo, bardzo duże diminuendo. To jest taka sytuacja, jakby ktoś, kto to śpiewa, zadaje to pytanie, kto tam, jakby się przeraził brzmienia własnego głosu. To jest oktawa. Bardzo dramatyczny wbrew pozorom interwał, jeżeli chodzi o operę. Bardzo często się pojawia, że właśnie ogromne zaskoczenie jest w ten sposób przedstawiane w literaturze operowej. Kto tam? Na przykład, prawda? Czyli jest pierwsze bardzo, bardzo dramatyczne pytanie i natychmiast próba schowania się. No i teraz melodia z początku strony 6 się powtarza. Ona już nie jest grana marcato, nie jest grana, powinna teraz mieć troszeczkę inny charakter, natomiast jest to ta sama melodia i pojawia się śmierć we własnej osobie. Ona jest opisana przez kompozytora misterioso i z dużym crescendem, prawda? W każdej frazie. Jak tę śmierć Państwo przedstawicie, to jest oczywiście sprawa indywidualna. Jedni będą chcieli, nie wiem, będą myśleli o jakiejś bardzo wielkiej postaci, dystyngowanej, prawda? Inni będą myśleli o może jakiejś pokracznej postaci. Ja sobie wymyśliłem, że ta śmierć jest taka troszeczkę zalotna, że próbuje jakby się wkraść w łaski tej pary swoich ofiar, które zaraz ten plon śmierci zbierze. Ja to mniej więcej próbuję wykonywać w taki sposób. Otwórzcie proszę, posłuszna waszej woli, śmierć jestem, skąd przynoszę.
Prawda? Ja staram się tę śmierć różnicować między właśnie taką postacią zalotną, jakimś takim fałszywym urokiem osobistym, no i chęcią nastraszenia jednak przez ten skon. Tu u kompozytora jest to wyraźnie napisane. Śmierć jestem, ale na skon jest sforzato, tak? Skon przynoszę. Możemy to zrobić tymi spółgłoskami SK bardzo wyraźnie i potem jest jeszcze do tego szesnastka, prawda? Skąd przynoszę. To wszystko jest moim zdaniem napisane w ten sposób, żeby zbudować pewną dramatyczną atmosferę. No i jak reaguje teraz dziad i baba w tej całej historii? Otóż reagują bardzo dramatycznie, czyli z tej całej deklaracji wcześniejszej, że ja umrę w przódy, prawda, ty zostaniesz, ty będziesz jeszcze żyła, ja się poświęcę dla ciebie, takie jest motto tej wypowiedzi. Nagle się okazuje, że jednak idź babo, drzwi otworzyć, to idź sam słowa, że oni się przekrzykują. Jedno każe drugiemu te drzwi tej śmierci otwierać. Nie chce umrzeć, prawda? Czyli to bardzo ludzkie zachowanie, typowe, no bo wszyscy boimy się tej śmierci, która jest nieuchronna, ale wszyscy odczuwamy przed nią strach. I taka ta część tempo 1, quasi parlando, na stronie 6 taka jest, czyli jest to bardzo szybka część, taka zapędzona, gdzie oni próbują właśnie gdzieś się już chować przed tą śmiercią, uciekać przed tym wszystkim. Idź babo, drzwi otworzyć, idź sam, ja słaba, ja pójdę się położyć, odpowiedziała baba, prawda? Fi! Tu mamy z kolei przez kompozytora zaproponowany wyraz fi, on już w tej chwili nie obowiązuje w naszym języku, ale wyraz zaśpiewany czy wyrażony dyszkantem. Ja to rzeczywiście próbuję tak stosować. Ten dyszkant, on nie musi być ładny, chodzi o pewien dramaturgiczny wyraz, prawda? Czyli śmierć na słocie stoi i czeka tam nieboga, idź otwórz z łaski swojej, ty otwórz moja droga. Czyli mamy wymieszanie postaci narratora z postacią baby i dziada z ich rolami. Ty otwórz moja droga, konfuria pisze wręcz kompozytor, czyli chce, żeby to było bardzo dramatyczne, prawda? Ten strach jest ogromny. No i teraz cóż, wracamy do początku jakby, muzycznego początku tej pieśni. Baba za piecem ścicha. Kompozytor sugeruje, żebyśmy tutaj zrobili ritenuto, czyli żebyśmy wrócili do tempa 1 z początku pieśni, czyli znowu zaśpiewali 2 takty wolniej i potem prawdopodobnie szybciej, a tempo, tak jest napisane. Myśmy z Lechem doszli do wniosku, że jednak powinniśmy zachować ten nastrój pogoni, nastrój chęci schowania się, kryjówki i dlatego zachowujemy dynamiczne oznaczenia, czyli Baba za piecem ścicha, kryjówki sobie szuka. bardzo ważne kryjówki, żeby ten wyraz wyciągnąć, a jednocześnie nie starać się śpiewać z obcym, na przykład czeskim akcentem, w sensie akcentowania pierwszej sylaby, kryjówki, prawda, kryjówki. Jest trudne, to jest wpisane w tę pieśń, te akcentowania niewłaściwych sylab, to jest też część takiej tradycji ludycznej. No też pozostawiam Państwa ocenie, czy należy to jakby jeszcze bardziej podkreślać, czy należy właśnie próbować śpiewać to bardziej po polsku. Dla mnie bardzo ważnym jest to, żeby zaśpiewać właśnie kryjówki, żeby to kryjówki wydobyć, żeby to było zrozumiałe. Dziad pod ławę się wpycha. I dopiero tu mamy w naszej interpretacji zwolnienie. A śmierć stoi i puka. Tu robimy zwolnienie. No i mamy kodę, w której pojawia się konkluzja, że ta śmierć i byłaby lat 200, pode drzwiami tam stała, lecz znudzona nareszcie kominem wleść musiała. Ja śpiewam początek tej frazy forte, tak jak napisał kompozytor, czyli ta śmierć jakby okazuje się w pełnej swojej okazałości, nie jest już ani zalotna, ani jakaś taka chcąca podejść oboje tych starszych ludzi, jest nieuchronna. Czyli śpiewam forte, natomiast ostatnią frazę, lecz znudzona nareszcie, sugeruje się tym, co jest w tekście napisane, czyli ta śmierć jest troszeczkę znudzona, wykonuje swoją normalną pracę, normalną czynność. Jak nie wejdzie drzwiami, to wejdzie kominem. I niestety śmierć tych dwojga starszych ludzi według ich życzenia, czyli w jednej chwili zakończy. Ja to wykonuję mniej więcej te ostatnie 2 frazy. I byłaby lat 200, pod drzwiami tam stała, lecz
znudzona nareszcie kominem wleść musiała. Na końcu mamy znowu do czynienia z trylem. Tym razem nie jest on rozpisany przez kompozytora na poszczególne nutki, a te 16 nutek. To jest również wyraz, który ma służyć pewnemu żartobliwemu zakończeniu tej pieśni. Tyle. Dziękuję.